Możliwe, że znasz takie narzędzia do mycia przeszkleń jak Wactey High Flyer czy Moerman Accelerator. Są to urządzenia, które w jednym narzędziu mają i myjkę, i ściągaczkę. Są przystosowane do mycia zarówno z ręki, jak i z kija. No i dzisiaj przyszedł czas na konkurenta tych narzędzi, czyli Pulexa Uni-Handle. No i zobaczymy, czy Pulex, który zazwyczaj jest tańszy dużo niż reszta producentów, dowozi jakość i czy warto w ogóle się zastanawiać nad zakupem tego urządzenia oraz dla kogo ono będzie odpowiednie. Zapraszam do obejrzenia materiału. Zazwyczaj w innych recenzjach zaczynaliśmy od teorii, od omówienia tego urządzenia, więc może ciekawiej będzie, jak zacznę od praktyki. Więc już zaczynam od praktyki, ale zanim przejdę do tej właśnie praktyki, to jeszcze gorąca prośba, że jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zostaw suba pod filmem, pomaga nam to się rozwijać, no i motywuje do dalszego nagrywania. Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na winshop.pl, winshop.me. No fajnie. A jak z kijem? Trochę za duży rozmiar, jak na tak małe okno. No i działa. No to działa, no to co trzeba kupić, nie? Jak działa. No ale pytanie, jak trwałe. No, już o tym opowiadam. Zatem sprawdźmy, z czego po kolei składa się to urządzenie. Przychodzi w ogóle w takim ładniejszym opakowaniu. To jest rozmiar 35, występuje jeszcze rozmiar 25 i 45. Chodzi tutaj o długość tej listwy ściągającej. No i tak, zacznijmy może od tego padzika. Wygląda on w ten sposób. Można go zapiąć w tym przypadku tylko i wyłącznie od góry. Jeżeli znacie Moermana, to wiecie, że możecie zapiąć tego padzika. On tutaj bardzo podobnie zresztą wygląda i działa. Możecie zapiąć go od dołu, także te klipsy są tutaj, albo możecie przepiąć to. Także on wam będzie tak samo tutaj od góry, jak po prostu ten Pulex. Tutaj mamy tylko opcję od góry, więc tutaj już nie wchodząc w szczegóły, jeśli was ciekawi, jak to działa w praktyce, to obejrzyjcie recenzję Moermana, do której link jest tutaj na górze i też znajduje się w opisie. W każdym razie jest opcja tutaj tylko od góry. Jeśli chodzi o demontaż tego, to całkiem fajne rozwiązanie. Jest tutaj doszyty takie coś gumowego, co wchodzi po prostu w te klipsy i możemy to prać razem z tym, więc nie ma żadnych klikanych klipsów. Wydaje mi się, że fajne rozwiązanie. Nie korzystałem z niego bardzo jakoś długo, był prany parę razy ten pad, ale wydaje się dość trwałe, więc tutaj nie mogę się przyczepić. Generalnie się to tutaj trzyma. No pad można brać wiele razy. I tutaj z drugiej strony tego pada jest taki padzik do czyszczeń, którym możemy tutaj, obracając go w ten sposób, dociskając go na tym części uchwytu, możemy gdzieś tam doczyścić jakieś trudniejsze zawrócenia, bądź po prostu palcem, ręką możemy dotrzeć tym padem. Jest to jakiś fajny dodatek. Także tutaj, jeśli chodzi o tego pada, to uważam, że jest całkiem nieźle wykonany, jest też chłonny, ma dodatkowe tutaj włókna ścierające, oprócz samej mikrofibry, więc tutaj padzik naprawdę super. Klipsy też fajne, no nie są to takie klipsy jak w listwach Liquidator. Tutaj widzicie pewnie teraz na ekranie, jak wyglądają końcówki tych listew, no to nie jest to samo. Tutaj jakby zostaje więcej wody w narożnikach przy tych klipsach. No ale też nie każdy te klipsy Liquidatora lubi, nie? Niektórzy nawet wymieniają sobie na taką listwę Ettore, jak tutaj macie w przypadku tego setupu, więc dla niektórych to będzie, powiedzmy, wada, a dla innych pewnie nie. Jeśli chodzi o te klipsy, to w bardzo prosty sposób się je zdejmuje, po prostu w ten sposób, więc można je wymienić, tutaj delikatnie chodzi, ale też się nie zsuwa, więc tutaj jakby jest wszystko w porządku pod tym kątem. Dalej, jeśli chodzi o gumę, no to w standardzie przychodzi z twardą Pulexa i raczej tą twardą wam polecam. Ona jest generalnie dość miękka jak na twardą gumę w porównaniu do innych producentów.
I jak najbardziej się sprawdza tutaj w tym przypadku. Możecie oczywiście założyć też gumę innego producenta, dowolną w jakimś kolorze takim czerwonym, niebieskim, zielonym lub czarną. Dowolną w zasadzie możecie tutaj wrzucić. No dobra, no to przejdźmy płynnie do uchwytu. Demontaż tego uchwytu robi się w ten sposób, że tutaj się tego klipsa odklikuje. Najlepiej jest sobie zdjąć jednego klipsa tutaj z końcówki i zsunąć po prostu ten uchwyt. Nie? Wygląda on w ten sposób, nawet będę go wam mógł lepiej omówić bez tego. Trzyma on listwę za pomocą takich kolców. Jest to bardzo podobne do tego akceleratora. I do samego trzymania listwy, no nie mogę się w żaden sposób przyczepić, jest to stabilne, wszystko się tu trzyma generalnie. W tym miejscu to jakoś bardzo nie pracuje. Mogłoby być jeszcze sztywniejsze, ale tutaj musielibyśmy zastosować po prostu inny mechanizm tego ściskania, żeby to było jeszcze tutaj dokładniej dociśnięte. Musiało to być po prostu szersze i nie opierać się aż tak bardzo na gumie. Dobra, dalej mamy tą głowicę. Generalnie możemy ją zablokować. Jeżeli przesuniemy o jeden ząbek, ten klipsik, to teraz możemy ruszać nią w tym zakresie, a jeżeli przesuniemy o drugi klipsik, to już możemy ruszać w pełnym zakresie 180 stopni. No i to jest w sumie fajna rzecz, fajna funkcja. Jak jesteśmy gdzieś bardzo blisko, musimy stać po prostu tutaj i zaczynać stąd, czy właśnie jakąś balustradę na przykład ściągamy w bok, która jest gdzieś tam na dole, no to ta funkcja się przydaje. Moerman tutaj nie ma aż takiego szerokiego zakresu, jak widzicie, więc tutaj duży plus dla Pulexa za to. Więc tutaj jakby fajnie, no nie? Że taka funkcja jest. Nie wiem jak z trwałością tego rozwiązania. Jest to taki klipsik, który tutaj w środku można blokować, przeskakiwać. Możecie też zablokować go w ogóle w innym położeniu, w innej płaszczyźnie. No miałbym wątpliwości jakby jak tu będzie z trwałością. Więc no kwestia testów, mi się to po paru dniach pracy jakby nie zepsuło i jak patrzyłem na opinie gdzieś tam w internecie, na międzynarodowych stronach, to raczej też nikt bardzo na to nie narzeka. Więc jest to na pewno troszkę gorzej wykonane niż Moerman i Wagtail, ale myślę, że nie jest tutaj bardzo źle. Dalsza część tego uchwytu to jest załamanie kąta w tym poziomie. No i tutaj jest od 55 stopni, taki ostry, gdzie bardzo blisko szyby możemy stać i ściągać. Na przykład na kiju możemy mieć kije równolegle w zasadzie do szyby i w ten sposób ściągać, albo możemy znowu stać bardzo daleko, tak jak widzieliście, że ja mówiłem z kija, no to skorzystałem z tego kąta minus 35 stopni, stojąc centralnie na wprost szyby. Więc ta regulacja w tym miejscu bardzo usprawnia pracę. Moerman też to ma w chyba mniejszych trochę zakresach, ale to dużo nie rzutuje realnie na wykorzystanie w praktyce. Więc to jest fajna funkcja. No i tutaj znowu, no jeśli chodzi o jakość wykonania tego, jak to jest zrobione, no to ogólnie jakby działa, nie? Ale no trochę tutaj pracuje, trochę bardziej niż w Moermanie, bo w Moermanie też pracuje, a jednak jest to dość światowy bestseller, że tak powiem, ten uchwyt, ale no troszkę bardziej niż w Moermanie tutaj są te ruchy wyczuwalne w tym uchwycie. Czy to przeszkadza w praktyce? Mi osobiście trochę przeszkadza, ale wiem, że dla części osób nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, więc to już od was zależy. Dalej to, co trzymamy w ręku, nie ma żadnej gumy, ale ma takie bardzo fajne na tym plastiku wytłoczenie, takie drobne. Mam tutaj uczucie, że to naprawdę fajnie leży w dłoni ogólnie. Guma jak jest mokra, to i tak się robi mega śliska. Tutaj podczas testów wyszło mi, że no jest trochę lepiej się trzyma ten uchwyt, więc tutaj na plus dla Pulexa za to, że po prostu no tak fajnie został ten uchwyt wyprofilowany, no i ma to wytłoczenie, a nie jest to gumowe po prostu tutaj, nie? Także to fajnie. Cechy uchwytu mamy ze sobą, cechy listwy, gumy, pada mamy ze sobą. No to warto byłoby porównać jeszcze z tym Moermanem i z Wagtailem, bo o Wagtailu za wiele nie wspominałem, a jest to jednak też przyrząd tego typu. Jeśli chodzi o Moermana na początek, no to jest to bardzo podobne urządzenie, że tak powiem. Podobny uchwyt. Pad wprawdzie mocuje się tylko w jedną stronę, co jest moim zdaniem wadą, ale reszta jest generalnie bardzo podobna. No i jakość wykonania tego Pulexa to jest troszkę niższa,
no ale za to cena jest niższa niż ten Moerman. Więc tutaj musicie się zastanowić, czy po prostu zależy wam mega na tej jakości, czy jej potrzebujecie, bo może po prostu taki Pulex wam wystarczy. Zwłaszcza na przykład, jeżeli to jest wasz pierwszy tego typu sprzęt. Można ci też rozważyć Pulexa, no bo jest on tańszy w zakupie. Ceny na końcu materiału. Natomiast jeśli chodzi o Wagtaila, to Wagtail jest zbudowany w inny sposób. Ja osobiście jestem fanem tego urządzenia, więc pewnie będę je trochę wychwalał. Tutaj głowica jest jakby ruchoma w ten sposób, pad myjący jest na stałe przyczepiony do głowicy, więc jakby ta powierzchnia, która dociska szyby, jest dużo wyższa. No i po obrocie, jakby po obrocie w tę stronę możemy ściągać, nie? Czyli jakby tak myjemy, tak ściągamy. Tutaj widzicie to pewnie teraz na przebitkach. Więc no, wspólny tutaj jest tak w zasadzie rozmiar, a budowa całego tego urządzenia jest inna. W Wagtailu nie blokujemy tego ruchu pivotującego, ale ja uważam, że to nie jest jakoś bardzo potrzebne, bo z ręki też się wygodnie myje taką głowicą, która się rusza. Trzeba się tylko przestawić na trochę inną technikę. Natomiast no, w Wagtailu nie ma regulacji tego kąta tutaj. No, to urządzenie wygląda jak coś, co jest prostsze, ale moim zdaniem jest to dużo lepsze niż te dwa urządzenia. No ale nie ma tej regulacji kąta, więc zależnie czy chcecie to robić szybko, czy nie, no bo w Wagtailu się reguluje kąt poprzez przejściówkę na kiju. Więc no Wagtail tego nie posiada. Więc no tutaj plus w tych dwóch urządzeniach, a zwłaszcza w tym Pulexie za tak szeroki zakres regulacji. Dobrze. Omówione. Podsumowane. Jeśli chodzi o ceny, to widzicie teraz je na ekranie. To są ceny na dzień dzisiejszy, na dzień publikacji filmu. W przyszłości te ceny mogą zarówno wzrosnąć, jak i mogą być też promocje jakieś na ten produkt. W tym materiale to tyle. Zadecydujcie, czy warto kupić, czy nie. Zostawiam to wam. Jak macie jakieś przemyślenia, czy jakieś pytania, to zachęcam do dzielenia się tym w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!